No siema, dzisiaj taka krótka wstawka dla tych, którzy śledzą ten kanał ze względu na Rukgard. Otóż pod koniec maja, dokładnie 30 maja, zdecydowałem się sprzedać halabardę, którą posiadałem niecałe 10 lat, ponieważ zdobyłem ją we wrześniu 2014 roku, czyli chwilę po tym jak prowadzono downport i pojawiła się możliwość przenoszenia tych wszystkich itemów typu brassety i tak dalej. A jeszcze wtedy właśnie przez ten krótki okres po wprowadzeniu downportu na wyspie tej znajdowały się takie potwory jak Ork Berserker czy Cyklopy, co dawało możliwość wyniesienia także takich przedmiotów jak Halberd czy Dark Helmet. No i tutaj widzicie screeny z tamtego wieczoru, kiedy to właśnie z kumplem z Pandorii, którego znałem jeszcze z początku swojej gry na Pandorii, posiedzieliśmy trochę na downporcie właśnie, żeby zdobyć halabardę. No i z tego co pamiętam, to ten Ork Berserker miał chyba losowy resp, że trzeba było wybijać potwora na danym SQM-ie, żeby ten Ork Berserker się zrespił, bo wtedy właśnie wraz z prowadzeniem downportu wprowadzili ten system, kiedy to właśnie niektóre moby na mapie respiły się, miały po prostu pewną szansę na zrespienie się, wybijając potworka, który się respi na danym SQM-ie. I właśnie dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, patrząc na tego screena, bo niektórzy mogliby zapytać, czemu nie wyciągnęliśmy więcej halberdów, więc chodziło właśnie o ten losowy resp, no i też chyba nie byliśmy zbyt chciwi. I skończyło się tak, że podzieliliśmy się po jednej sztuce halabardy i w sumie nie wiem, czy aktualnie ma on dalej tam swoją, ponieważ nie mam z nim kontaktu. Ale to jeszcze nic, bo w tamtym okresie miał miejsce podobny błąd, w którym to ludzie mogli sobie wynosić itemy nawet z maina, gdzie powynosili sobie takie na przykład Magic Swordy. No i sam byłem ciekaw, czy Chipsoft będzie rozdawał jakieś bany za tego typu aktywności. Wysłałem im więc na maila takiego screena, gdzie właśnie jeden gość miał jakiegoś tutaj demon seta z Magic Swordem. No i odpowiedzieli po prostu, że Rukgard to jest aktualnie Legacy Area i takie scenariusze są tolerowane, także tak to właśnie wyglądało. Także nie przejmując się konsekwencjami, zacząłem korzystać z tej halabardy, używając jej na expie. No i oczywiście robiło to ogromne wrażenie, szczególnie, że poprzednie 5 lat gry na roku używałem katany, która miała jednak ponad 2 razy mniej ataku, więc te hity były porażające, robiły wrażenie. Natomiast jeszcze ten skill Axa nie był na tyle wysoki, no bo oczywiście skąd miałem wiedzieć, że będę miał kiedyś taki przedmiot na roku, więc w sumie nie skillowałem nigdy Axa, tylko miałem w miarę wytrenowany ten sword ze względu na katanę. No ale z czasem wbiłem ten 23 Axe, w sumie 24 z Loja, no i te hity już były fajne, natomiast też często brakowało na przykład 2 albo 3 HP, żeby zdjąć takiego orka na hita. W sumie tylko raz udało mi się Mino wziąć na hita, a jednak trochę tej halabardy poużywałem, także też jednak ten skill robił tą różnicę. Więc gdyby na przykład to był jakiś sword, który miałby 35 ataku, to na pewno byłoby to dużo lepszą opcją, ale oczywiście było to ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o wyspę Rukgard, posiadanie takiej broni. Oczywiście wolałbym, żeby żadnych tego typu błędów nie było nigdy w historii Rukgardu, żeby było to ewentualnie fajnie aktualizowane, też bez przesady, z wyczuciem przez Chipsoft, żeby po prostu można było w normalny sposób zdobywać ewentualnie jakieś lepsze przedmioty, chociaż tam w sumie lepszych przedmiotów nie trzeba było nigdy dodawać, wystarczyłyby jakieś aktualizacje respów i inne rzeczy, które pisałem w swoich propozalach. No ale właśnie wtedy w 2014 to był taki pierwszy poważny błąd w historii Rukgardu. Być może były jeszcze jakieś drobniejsze, o których mniej ludzi słyszało, no ale właśnie jeżeli chodzi o taką masową skalę, to był w sumie pierwszy tego typu błąd. No i od tej pory Rukgard był coraz bardziej zepsuty. Potem też takie rzeczy właśnie jak możliwość robienia czarmów przez nowe postacie, przez nowych graczy, którzy zaczynali grać na roku, odblokowywali sobie czarmy. No ja na przykład takich czarmów nie mogłem sobie odblokować, ponieważ musiałbym zrokować tego Rookstayera najpierw i potem dopiero zdobyć czarmy na mainie i wrócić levelować Hara od zera. Także te rzeczy sprawiały, że w ostatnich latach już na roku pogrywałem bardzo mało. W sumie w 2021 w lutym, czyli 3 lata temu ponad, zdobyłem ostatni poziom doświadczenia 140. No i już pomijając te błędy, to też sam brak aktualizacji wyspy, brak jej poszerzania sprawiał, że taki Rukgard na Wunirze stawał się bardzo oblężony. Taka najlepsza miejscówka typu Minohel czy Poison Spidery
czy też no jeszcze trolle na paku, no to w sumie 3 takie lepsze miejscówki na Rookguardzie są dostępne, na Rookstayerów jest coraz więcej i więcej, no i też te światy były merge'owane. W sumie w Unira to jest łącznie 9 serwerów tak naprawdę, gdzie dodatkowo setek na Rooku nie brakuje, setnych leveli. No ale trzymałem przez lata tą halabardę, pomimo że w międzyczasie dostawałem jakieś oferty za nią, ale też nie byłem przekonany, czy ją sprzedawać, czy nie, aż w końcu teraz, gdy całkowicie praktycznie moja aktywność na roku jest zerowa, to stwierdziłem, że będzie to dobry moment na sprzedaż i właśnie na początku kwietnia pojawiła się oferta jednego gracza, który chciał pozostać anonimowy, dlatego jego nick będzie wyblurowany i wstępnie zarezerwował sobie właśnie kupno tego itemu. Przesłał mi tutaj na początku, jak widzicie, jakieś Tibia Coiny jako zaliczka i transakcji finalnej dokonaliśmy właśnie pod koniec maja. No i cena, na jaką wstępnie się umówiliśmy, to 12 KTC. W sumie podczas tej transakcji dostałem 10 KTC plus Jaggeda, ponieważ jemu też zależało, żeby być w posiadaniu halabardy już przed tym eventem Rapida plus Skill. I ja także chciałem te transakcje mieć już za sobą, także nie zwlekałem, także możliwe, że te 1K brakujące jeszcze doślę. No i możecie napisać, co sądzicie o takiej cenie i czy na moim miejscu sprzedawalibyście halabardę i czy za taką cenę. Tutaj dla porównania macie ceny aktualnie wystawionych itemów na roku, takich rarków właśnie z maina, głównie na Tibia Trade. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kilka lat temu, jeszcze przed tym drugim bugiem, który miał miejsce w 2022 roku, kiedy to ponownie ludzie wyciągali sobie itemki z maina poprzez właśnie ten błąd, który tam miał miejsce z blesami, kiedy to właśnie usunęli Gladira i tak dalej, to jeszcze przed tym bugiem ktoś oferował mi nawet ponad 20 Tibia Coinów, ale wtedy jeszcze nie byłem zdecydowany, czy to sprzedawać, czy jeszcze będę grał, także w sumie też nie wiadomo, czy dałby tyle ostatecznie, ale w każdym razie taką ofertę miałem. No i pozostaje pytanie, co zrobię z tymi Tibia Coinami, które mam. Jak wiadomo, na mainie jest co z nimi robić, także nie będzie raczej tutaj problemu, żeby je wydać. Myślałem wstępnie o skillowaniu do 130 Sworda, natomiast jeżeli rzeczywiście te ceny Exercise Weaponów mają zdrożyć po Summer Update'cie, to będę musiał to przemyśleć. Być może lepszy będzie po prostu zakup Sanguine Legów. Także podsumowując, ja sprzedaży halabardy absolutnie nie żałuję. Zresztą w aktualnych czasach widzimy, z jakimi itemami ludzie biegają po tej wyspie. Już nie takie itemy Rookguard widział, a poza tym potwory na roku nie mają aż takiej ilości HP, żeby to miało jakieś większe znaczenie. Gdyby miały, nie wiem, po 500, po 1000 HP, no to rzeczywiście taka lepsza broń robiłaby znaczną różnicę. Ale w momencie, gdy większość mobów spada na 2 hity, bo na przykład z halabardą też wchodziły mi hity po 67-8 worka, który ma 70 HP, no to i tak ostatecznie musiałem 2 razy go uderzyć, żeby go ubić, więc to naprawdę nie ma większej różnicy. No i poza tym, jeżeli w ostatniej dekadzie mieliśmy aż 2 takie poważne błędy, które rozniosły się szerokim echem, no to niewykluczone, że wartość takich itemów będzie jeszcze bardziej spadać, tych rarków będzie coraz więcej, no i Rookguard będzie coraz bardziej zniszczony, chociaż tak już jest wystarczająco, co spowodowało praktycznie moją zerową aktywność. No i zostawiam Was teraz z przebitkami w ramach porównania hitów z halabardy i z Jaggedem. I to w sumie tyle. W czerwcu pojawi się jeszcze odświeżony poradnik z respami dla rycerzy, a w lipcu albo w sierpniu rozważam także odświeżenie poradnika dla powracających do gry, ponieważ myślę, że troszeczkę tam nowych rzeczy się pojawiło i niektóre też wymagają odświeżenia, także myślę, że taki refresher także będzie potrzebny. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. I'm gonna get back when I feel like